Witam z tej strony Spartans i zapraszam Was do materiału odnośnie zamkniętych testów alfa z gry Arctic Combat. Ale jeszcze zanim przejdziemy do filmu, chciałbym zaprosić Was na mojego Discorda, do którego link będziecie mieli w opisie. Możecie tam ze mną popisać bez żadnego problemu, oczywiście jeśli tylko znajdę czas. Poza tym możecie się tam dowiedzieć o moich nowych filmach i postępach odnośnie Arctic Combat. Ale teraz przejdźmy do tego, o czym jest film. Oczywiście w tle mamy naszego Arktika. Głos dogrywam do materiału nagranego przeze mnie, aby przekazać Wam jak najwięcej informacji i żeby niczego nie pominąć. Oczywiście, gdy będą jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy, na pewno odpiszę. Więc tak, grę testowałem na podzespołach takich jak karta graficzna GTX 1050 2 GB, procesor i3 10600K i 16 GB RAMu. Ustawienia graficzne ustawiłem na poziomie średnim ze względu na to, że pozwoliło mi to na moim sprzęcie osiągnąć dobrą liczbę klatek. Oczywiście póki co nie ma co patrzeć na optymalizację gry ze względu na to, że jeszcze będzie ona optymalizowana. Jeśli chodzi o ping w grze, nie wiem dokładnie czym to było spowodowane, ale w pierwszej grze wyrzucało mnie co jakiś czas z meczu, jednak przy kolejnych meczach wszystko działało jak należy. Z tego co wiem, to póki co serwer jest tylko we Francji, więc może to miało jakiś wpływ. No ale nie znam się, więc się nie wypowiadam. Oczywiście twórca ma zamiar rozszerzyć serwery, ale kiedy to nastąpi, no to tego jeszcze nie wiem. Oczywiście będąc alfa testerem, moim zadaniem jest znalezienie jak najwięcej błędów w grze, aby przy finalnej wersji gry tych błędów było jak najmniej lub wcale. Przez to też filmik pojawia się dopiero teraz, mimo tego, że brałem udział w testach już tydzień temu. Jednak twórca chce pokazać grę w jak najlepszym świetle, przez to znaleźliśmy jakieś błędy, więc twórca wolał je naprawić. Póki co z tego co pamiętam jest 16 testerów i jak na razie do tego grona raczej nie idzie się dostać, choć można próbować. Aktualnie do gry zostało wprowadzonych 6 trybów takich jak Search and Destroy, czyli oczywiście tryb, w którym musimy podłożyć lub rozbroić bombę, Demolition, w którym również podkładamy bombę, jednak wszyscy się odradzamy jak w zwykłym TDM-ie, Domination, czyli przejmowanie punktów, Defense, czyli obrona przed obcymi, Free for All, czyli wszyscy na wszystkich, no i Team Deathmatch, czego chyba nie muszę Wam tłumaczyć. Oczywiście są to jedynie tryby podczas alfy, potem będą wprowadzone kolejne, takie jak na przykład Alien PvP, boty albo Only Sniper czy coś takiego. Na ten moment mamy wprowadzonych 13 map, oczywiście będą wprowadzane kolejne z biegiem czasu. Jak pewnie wiecie bądź nie, bo się tym nie interesowaliście, wcześniej już były testy z tej gry od tego samego twórcy, jednak patrząc na to co było, a co jest teraz, no to jest to niebo a ziemia. Twórca naprawdę zrobił kawał dobrej roboty i oczywiście cały czas nad tą grą pracuje. Jednak póki co głównie skupia się na testach, dlatego na jego Discordzie nie ma żadnych nowinek. Twórca wielkimi krokami zbliża się do oryginału gry, ale nie do końca, ze względu na to, że stara się grę unowocześnić w taki sposób jak na przykład polepszanie grafiki, zmiany w mechanice, tworzenie własnych map i tym podobne. Więcej nie ma co wymieniać, pewnie jeszcze wiele rzeczy się pozmienia, ale patrząc tak ogólnie nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to będzie wyglądać, aż chciałoby się, aby projekt osiągnął sukces. Skoro dotarliście aż tu słuchając mojego gadania, to chyba musi Was to rzeczywiście interesować, więc pewnie interesuje Was to, kiedy i Wy będziecie mogli grę testować. Niestety na to nie mam dokładnej odpowiedzi, w planach jest otwarta alfa za około 3-4 miesiące, ale wiadomo, że może się to opóźnić. Ważne jest to, aby gra wyszła i żebyśmy wszyscy mieli szansę pograć. A co do finalnego wyjścia gry, to w planach jest końcówka tego roku, no ale na to też trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Także to by było na tyle z mojego gadania, ja Was zostawiam z filmikiem, coś jeszcze tu pewnie zmontuję. Oczywiście zapraszam Was do ocenienia tego materiału i zasubskrybowania mojego kanału, aby nie pominąć żadnego nowego filmu. Oczywiście tak jak mówiłem, jeśli pojawią się jakieś pytania, możecie śmiało pisać. Także do usłyszenia, cześć!